Papiery ryżowe od AB Studio to po prostu takie samograje. Są świetnie skomponowane pod względem kolorystycznym, ale to, co jest wyjątkowo cenne, to wielkość wzorów, która idealnie pasuje na nasze najpopularniejsze pudełka deku. Prawdę mówiąc, wystarczy przykleić i nasza praca już wygląda świetnie. Ale jeżeli chcemy do nich dodać coś dużo więcej od siebie, to trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. A mnie się właśnie zachciało pokombinować. Pogoda do kitu, a człowieka nosi. Bo gdy pomalowałam i przykleiłam papier, to czułam niesłychany niedosyt. Papiery są piękne, wystarczy przykleić i pudełko zostawić w świętym spokoju. Ale no jak mówiłam, trochę mnie poniosło, więc widzieliście, co wyszło na końcu. Jeżeli pijesz ze mną kawkę po raz pierwszy, to tak, jestem gaduła, ale szybko wyjaśniam. Pudełko pomalowałam na biało farbą akrylową, a teraz klejem do deku przyklejam papier ryżowy. Uważam, że nie warto docinać idealnie, lepiej przykleić, wysuszyć, a następnie to, co nam zwisa, po prostu obszlifować papierem ściernym. I w ten prosty sposób nasze wszystkie brzegi są przycięte po prostu idealnie. Ja używam papieru ściernego o gramaturze 220 albo 240. Po prostu miód malina, ale jeżeli się okaże, że gdzieś jakiś rożek jest niepodklejony, to nie szkodzi, po prostu go przyklejamy i gra gitarra. Zobaczcie, właśnie o tym mówiłam na początku filmu. Wszystkie wzory pasują na kwadratowe chusteczniki, pudełka, serduszka i bombki. No cóż, tutaj z bólem serca wycięłam różyczkę i przyklejam tylko samą ramkę. Klejem smaruję powierzchnię, potem przykładam papier ryżowy i to wszystko klejem zasmarowuję od góry. To nie jest ważne, że używamy kleju z werniksem. Gdy praca wyschnie, trzeba ją polakierować. Będzie wtedy trwalsza i będzie także wyglądała dużo lepiej. Lakieruję tylko na zewnątrz. Od środka może zostać surowe drewno, to niczemu nie przeszkadza. To są dwa kształty, które wycięłam z papieru i te kształty będę za chwilę wycinała w glince. A na razie te narożniki, bo to w przyszłości będą narożniki, odmalowuję na pudełku. Jeżeli oglądając ten film wydaje Wam się, że kolejność działań jest trochę nietypowa, to tak, macie rację, mogłam to zrobić w trochę innej kolejności. Czyli najpierw przykleić narożniki, a potem wszystko wycieniować, ale z niewiadomych dla mnie przyczyn wtedy wydawało mi się, że tak jest absolutnie najlepiej. Wycieniowałam, pochlapałam i postanowiłam pobawić się konturówką. Na szczęście nie musiałam niczego odmierzać. Po prostu gotowy wzór na obrazku przeleciałam konturówką, tyle że musiałam go trochę uprościć, bo oryginalnie jest bardzo precyzyjny. A żeby się nie denerwować, że coś się rozmazało, gdy ciągnęłam resztę wzoru, to po prostu zrobiłam najpierw środkowe kreski, wysuszyłam, a potem robię te boczne. Wzór maluję pasmą w aplikatorze, bo jest matowa i tak jak wyciśniemy, tak zostanie. Znowu suszę i ciągnę teraz kółeczko i to kółeczko musi być, ponieważ w środku wyleję błyszczący lakier, a kółeczko będzie mi ograniczało miejsce, do którego będzie się rozlewał. Na początku mówiłam, że mnie trochę poniosło, nie żartowałam. Jeszcze raz polakierowałam, ponieważ na konturówkę chciałam dodać trochę patyny. Jak patyna zachowa się na lakierze, wiem znakomicie, robiłam to dziesiątki razy. Natomiast nie wiem, jak zachowałaby się na czystej konturówce, więc nie ryzykuję i najpierw lakieruję. Patyny dałam odrobinkę, a i tak nie jestem pewna, czy to w ogóle było potrzebne. Uwaga, uwaga, info dla nowicjuszy. Nawet zaschniętą pastę woskową zmyjecie terpentyną balsamiczną albo rozpuszczalnikiem, który mają w swoim składzie. Mądry Polak po szkodzie, gdy wylejemy lakier, który ma nam dać piękną, gładką powierzchnię, to wylewamy i zostawiamy w spokoju, bo gdy ruszymy pudełkiem w czasie zasychania, to efekty są właśnie takie. Gdybym nie wylała lakieru tak grubo, to teraz mogłabym jeszcze dolać drugą warstwę i to wszystko wyrównać. Ale wylałam na bogato, cóż zrobić, musi tak zostać. To jest mata nieprzywierająca i jest naprawdę genialna do pracy z glinką super lekką. Oprócz tego oczywiście przyda się glinka oraz jakiś wałeczek. Zwykły kawałek tekturki oraz klej. Express Glue świetny do glinki i właściwie do wszystkiego innego, takie nasze must have. Wycięty z karteczki wzór narożnika, no i jedziemy.
Zapewne pomysłów, w jaki sposób obkleić narożniki jest znacznie więcej, ale ja wymyśliłam akurat taki. Pewnie można by wymyślić coś łatwiejszego, ale zaczęłam i brnę w to dalej. Trochę połówek koła i trochę ćwiartek. Powierzchnię smaruję klejem, no i przylepiam. Mój ambitny plan zakładał, że narożniki wyjdą mi idealnie równo. Idealnie nie jest, ale jakoś tam wyszło. To jest już moje drugie podejście do efektu skóry. Pierwszy efekt brązowej skóry oglądaliście kilka tygodni temu. I wtedy zastanawiałam się, jakby wyszła biała skóra, bo jak wspominałam, w tamtej pracy robiłam brązową. Natomiast sam schemat pracy jest identyczny. Nakładam glinkę, a potem jeszcze na mokro odciskam w niej strukturę folią aluminiową, a potem robię takie wyżłobienia. A może raczej zagłębienia na szwy i te zagłębienia robię zwykłym kawałkiem tekturki. Następnie czekam około godziny, aż glinka troszkę podeschnie i ją brudzę, żeby skóra wyglądała naturalnie i staro. I jeszcze raz pasta woskowa postarzająca oraz stary pędzelek. No właśnie, to cieniowanie, które robiłam na początku filmu, nie było konieczne. Teraz po prostu przejeżdżam pędzelkiem i efekt jest całkiem fajny. Narożniczki z udawanej skóry można zostawić matowe, ale jeżeli macie ochotę, żeby skórka wyglądała nadlakierowaną, to po prostu ją trzeba polakierować. Szwy zrobię klasyczną konturówką. Jak wspominałam, taka konturówka podczas schnięcia troszkę siada i się poziomuje i myślę, że takie szwy będą wyglądały bardziej naturalnie. Zanim zaczęłam je malować na biało, miałam już w ręce przygotowaną orzechową konturówkę. Ale spojrzałam krytycznie na pracę i doszłam do wniosku, że kolejnego grzybka w tym barszczu już zupełnie nie potrzeba. Chustecznik gotowy, już nic więcej w niego nie jestem w stanie wcisnąć. Pogoda jaka była do kitu, taka jest, więc biorę się jeszcze za serduszko. Wyrywam różyczkę, a potem ją naddzieram, bo tylko taki naddarty papier ładnie mi siądzie na wypukłe serduszko. Ups, przepraszam, wkleiłam jakoś poza kamerą. Ale po prostu smaruję klejem serce od środka, przykładam papier ryżowy i całość zasmarowuję klejem. A po wysuszeniu papier ryżowy wygląda tak, czyli jest półprzeźroczysty. I teraz wystarczy od środka serduszko pomalować białą farbą, żeby cała grafika wróciła na swoje miejsce. Na dole serca chciałam przymocować takie kółko, żeby potem móc na nim namotać jakieś falbanki, kokardki i co ja tam jeszcze w szufladzie znajdę. Powiem Wam, że troszkę nad tym myślałam i ostatecznie wygrał taki sposób. Pozbyłam się okrągłej podkładki, a te wąsy przykleiłam klejem na gorąco. Dobrze, już nie będę Was więcej męczyła. Po prostu serduszko okleiłam glinką super lekką i przerobiłam ją na coś w rodzaju skóry. Na kółeczku na dole namotałam na bogato wszystko, co znalazłam w szufladzie, a u góry dokleiłam kokardkę. No i jeszcze chwościk, ale chwościk zrobiłam dawno temu, bo jak już się zabieram za chwościki, to robię je hurtowo. Film, jak zrobić takie ładne dyndadełko, podlinkuję Wam pod tym wideo. Tutaj chwościk jeszcze nie jest przyczepiony, żeby mi niepotrzebnie nie dyndał w kadrze, ale widzicie go na zdjęciach na początku i na końcu filmu. A ja już powoli dziękuję za uwagę. Jak zwykle listę wszystkich produktów, które używałam w filmie, znajdziecie pod tym wideo, czyli w opisie. A wszystkich, których tam jeszcze nie ma, zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele.